Nigdy nie byłem fanem serii Saints Row, a po części czwartej wręcz zostałem jej antyfanem. Nie przemawiał do mnie humor na poziomie ówczesnej gimbazy i odjechane, według twórców, pomysły, które miały bawić, a mnie zmęczyły okrutnie i bardzo niemiło wspominam rozgrywkę. Ale... Volition Games chyba zauważyło, gdzie to zabrnęło i zdecydowało, że część czwarta tak daleko odpłynęła w swojej dziwności, że nie ma opcji, aby to posklejać i postanowili zacząć na nowo, rebootując historię. I całe szczęście, choć nie ukrywam, że grze przydałoby się kilka porządnych szlifów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Saints Row w wersji na Xbox Series X. Zapraszam. No dobra, Saints Row to reboot serii, oznacza to, że nie znajdziemy znanych bohaterów. Shandy i Johnny Gat odchodzą w zapomnienie, na ich miejscu pojawiają się nowi i w mojej opinii lepsi bohaterowie. Nina, wiecznie łażący bez koszulki Kev, czarnoskóry Ellie i my, szefunio całej bandy. Zacznijmy od tego, że Saints Row zostało porządnie stonowane. Gimbusiarski humor, fioletowe dildosy to przeszłość, która mam nadzieję, że nie wróci. Ale spokojnie, nie znaczy, że gra nagle stała się sztywnym, poważnym zamulaczem. Nie, szalone akcje będą miały nadal miejsce, ale będą o wiele bardziej, nazwijmy to, osadzone w rzeczywistości, choć też znajdą się tu wyjątki. To bardzo dobra wiadomość. Seria w końcu dorosła i jest bardziej zjadliwa. Historia opowiada o początku Gangu Świętych, o ich drodze na szczyt. Szef, czyli my, pracujemy dla prywatnej firmy militarnej Marshalls. Ledwo próbujemy związać koniec z końcem. Brak hajsu, codzienne kopanie po pośladach przez przełożonych to chleb powszedni, ale spokojnie, rodzi się plan. Ekipa zdobywa kościół, który zamienia w siedzibę gangu i postanawia przejąć interesy w całym mieście, przy okazji wykańczając wrogie gangi Panteros i Idols. No i oczywiście chce też się w końcu dobrać do Marszali. Jeśli chodzi o historię, jest ok. Mnie bardzo podobał się początek, który jest dość długi, ale fajnie pokazuje powolne budowanie potęgi. Przejście ze sługusa do pewnego siebie szefa, który nie zawaha się podjąć odpowiednich kroków, aby osiągnąć cel. Tym bardziej jeśli cel jest nielegalny. Grę zaczynamy od zbudowania naszej postaci. Można było to zrobić wcześniej w specjalnym edytorze. Niestety nie można zaimportować postaci stworzonej na PC do Xboxa. Szkoda. Ogólnie zazwyczaj totalnie olewam kreatory postaci, biegając najbardziej defaultowym hipkiem. Choć kreator jest potężnym narzędziem, w którym ustawimy nawet wielkość sutów, jak i elementy suty zakrywające, nie wspominając oczywiście o wielkości naszych cojones. Jak kogoś to bawi, to będzie miał kupę zabawy. Mój szef to najbardziej defaultowy szef ever. No dobra, z maksymalnymi cojones, ale to się rozumie samo przez się. Akcja przenosi nas do Santo Ileso. To mieszanina Meksyku i Las Vegas i co jak co miasto zostało wykonane po mistrzowsku. Nie znajdziemy tutaj dwóch takich samych budynków. Ulice wypełnione miejscówkami, przy których aż żal nie stanąć i nie strzelić fotki. Saints Row to open world, a w takich tytułach bardzo ważną rolę odgrywa lokacja. Santo Ileso nie ma się tutaj czego wstydzić. Znajdziemy tu kasyna, zapadłe wiochy, metropolię. Jest tutaj wszystko, tylko w mikroskali. Autorzy zadbali, abyśmy co chwila podziwiali ogromne neony czy charakterystyczne obiekty przy różnych miejscówkach. A nawet po 20 godzinach wciąż znajdujemy lokacje, których wcześniej nie widzieliśmy. Oczywiście miasto jest zaludnione i tutaj też duży plus. NPC-ty to nie manekiny łażące w lewo i w prawo. Nieraz trafimy na wypadek, gdzie policja spisuje poszkodowanych, czy obławę, gdzie na jakiś podejrzany klub policja robi właśnie wjazd. Warto się rozglądać, bo Santo Ileso jest pełne takich smaczków, na przykład kobita trzęsąca girami przed zajętym toj-tojem gdzieś na prowincji. Bardzo pozytywnie to wypadło i widać, że miasto żyje. Dodam, że jest to największa mapa ze wszystkich gier w serii. Jeśli to otwarty świat, to szykujcie się na wasze ulubione znaczniki. Choć Santo Ileso nie jest tak duże jak San Andreas, autorzy zadbali, abyś miał co robić, choć zadania poboczne są, no cóż, nierówne. Gra w bardzo dobry sposób dawkuje nam nowości. Nie ma tak, że od razu dostaniemy wszystko, a mapę zasypią dziesiątki ikonek. Nie, dopiero po kilku godzinach dostajemy możliwość przejmowania interesów i rozgrywania związanych z nimi zadań pobocznych, o których powiem później. Z początku dostajemy 4 rodzaje zadań pobocznych. Niestety po wykonaniu każdego po 2-3 razy szybko się nudzą. Mamy więc szybowanie
na wingsucie do budynków, aby ładunkami zniszczyć anteny, przejechanie pod okiem policji pojazdem z punktu A do B, całkiem niezła obrona pojazdu, który prowadzi nasz ziomek, a naszym celem jest niszczenie atakującej policji i gangów i ostatnie to wykradanie różnych rzeczy helikopterem wyposażonym w magnes. Każda da nam trochę pieniędzy, które będą ważnym elementem w dalszej części gry, jak i oczywiście punkty doświadczenia. Saints Row silnie stawiał na strzelanie. Tutaj jest podobnie, ale mam kilka uwag. Na początku gry, gdy dysponujemy pistoletami na komary, przeciwnicy to gąbki na pociski. Nie to, że jest trudno, bo nie jest, tylko zbyt wiele czasu trzeba poświęcić, aby walkę wygrać. Gra raczej idzie w ilość niż w jakość, więc 90% walk wygląda tak, że postawimy 15 przeciwników przeciw tobie i zobaczymy, co się stanie. Dlatego ważne jest, aby dopakować ulubione pukawki, bo potem pojedynki to jak już odganianie się od natrętnych much. Trwa krócej, ale też nie stanowi zupełnie żadnego wyzwania. Gra aż błaga o możliwość przyklejania się do osłon i ścian. Zamiast tego dostajemy kucanie, które sprawdza się... no w ogóle się nie sprawdza. Ale najpoważniejszym mankamentem jest brak możliwości zmiany ręki podczas celowania. Jak to się stało, że tej możliwości nie ma? Zupełnie nie wiem. Niemniej, na początku jest fajnie. Headshoty są przyjemne, akcje wykańczające widowiskowe, choć w mojej opinii zdecydowanie za długie, zwłaszcza gdy oglądamy je po raz kolejny. A będziemy ich oglądać dużo, bo każda taka akcja przywraca część energii. Gdy szefu staje się przekozakiem, strzelaniny nużą i przestają sprawiać frajdę. Owszem, potężnie dopakowane karabiny po strzale w głowę wyrzucają ich w malowniczym fikole, ale gdy pokonujesz kilka setek wrogów, to powszednieje i dla mnie strzelaniny były typowym wypełnianiem czasu gry, gdzie po prostu wrzucono dużo przeciwników, abyś miał co robić. W późniejszej części gry dostaniemy specjalną przyklejającą się bombę, która widowiskowo wyrzuca przeciwników w powietrze. Idealnie nadaje się do szybkich eliminacji potężniejszych przeciwników, ale i uwaga, samochodów i sprawia, że walki trochę się bardziej rozkręcają. Wspomniałem o gangach. Tak, powiedzmy, że mamy tutaj 3 gangi, choć marszalowie nie są gangiem, a stróżami prawa. Każdy z nich ma swoich potężnych wojowników. Idole mają typiary, które odbijają pociski, Panteros potrafią przywołać wielką babę z młotem, a marszale typów, którzy mogą się rozdzielać na 3 osoby. Cała reszta to mięso armatnie, których życiowym celem jest bieg w twoim kierunku po linii prostej, aby zarobić smakowitego headshota i wykonać elegancki fikoł. Część z przeciwników ma specjalne tarcze, które najpierw trzeba zbić odpowiednią ilością pocisków. Z początku zdecydowanie wymagają ich zbyt dużo, a potem już nawet nie zwraca się na to uwagi. Walka z którymkolwiek gangiem zwiększa nam poziom rozgłosu. Im większy, tym mocniejsi zjeżdżają przeciwnicy, przy czym poziom rozgłosu dotyczy danej frakcji. Jeśli zabijamy panterosów, ci będą dzwonili po posiłki, a poziom będzie wzrastał w obrębie jednego gangu. Co ciekawe, wszystkie 3 frakcje też walczą między sobą. Nieraz udało mi się wywołać regularną bitwę, napuszczając jednych na drugich. W ekstremalnych przypadkach pojawią się helikoptery bojowe, choć jest to raczej dość rzadki widok. Jeśli chodzi o narzędzia mordu, zrealizowano to też ciekawie. Broń możemy kupić, a niektórą bardziej wyszukaną znaleźć. Broń można ulepszać, przy czym aby zrobić pierwsze ulepszenie musimy wykonać jakieś zadanie z nią związane, typu przebić 10 opon w samochodach panterosów, czy wystrzelić 10 000 kul. Potem możemy uruchomić dodatkową właściwość, plus dokupić kolejne 3 ulepszenia. Ma to sens, bo możesz dobrać sobie takie uzbrojenie, jakie ci pasuje, dopakować je i przy nim już zostać. Jak wspomniałem, nie znajdziemy tutaj dildosów, choć broń biała też jest jak miecze i pały. Najbardziej dziwną bronią, jaką udało mi się w grze znaleźć w śmietniku, tak, można grzebać w śmietniku, widać, że Volition wykorzystało fragmenty życiorysu jednego znanego łodzianina. Więc najbardziej dziwna broń to pistolet strzelający rękawicami bokserskimi. Choć tutaj też dodam, że nie odblokowałem wszystkiego, ale też zaraz powiem czemu. Oczywiście nie zabrakło pojazdów, jest ich masa i tutaj muszę przyznać, że różnica w prowadzeniu jest znaczna. Inaczej się jeździ amerykańskim krążownikiem, a inaczej zwinnym sportowym wózkiem czy ciężkim vanem. Pojazdy również możemy tuningować wedle uznania. Oczywiście każdy tuning kosztuje niemały hajs, ale zmiana samochodu na kosmiczny bolid i śmiganie nim po ulicach Santo Ileso daje masę radochy. Dodatkowo możemy je wyposażyć w nitro lub magnes, który pozwala
pozwoli ciągnąć coś za sobą. Niektóre fury świetnie wchodzą w zakręty na ręcznym, inne lepiej jeżdżą po wiejskich dróżkach, a na przykład taki Monster Truck w ogóle nie zważa na korki, miażdżąc wszystko pod swoimi kołami. I tutaj Volition również nie odpłynęło. Owszem, pojawiają się motory unoszące się nad ziemią, czy deskolotka znana z Powrotu do przyszłości i w sumie na nic bardziej absurdalnego nie trafiłem. Całe szczęście. Choć ponownie nie twierdzę, że takich rzeczy nie ma. Z czasem pojawi się helikopter, który mocno skróci docieranie do celu, a w każdej chwili możemy skorzystać ze specjalnych wież porozmieszczanych na mapie, aby wybić się w górę i skorzystać z wingsuita. No dobra, a jak z misjami? Cóż, misje główne są nierówne. Część z nich jest świetna, na przykład napad na pociąg czy misje otwierające, ale kilka z nich wykorzystuje pomysły z zadań pobocznych, przez co wieje z nich trochę sandałem. Na przykład mamy misję, gdzie z Nina musimy ukraść 3 rzeźby i potem targać je na linię za samochodem. Brzmi fajnie, ale wcześniej odblokowujemy interes, w którym jeździmy po całym mieście bez możliwości skorzystania z szybkiej podróży, pojazdem z linką i przeciągamy różne dziadostwa z punktu A do B. I tych misji jest chyba z 10, także nie tylko zdążymy się tą mechaniką nacieszyć, ale i porządnie znudzić i zirytować. A tutaj wjeżdża misja główna i ponowne targanie przedmiotów na lince. Całe szczęście takich kwiatków nie ma zbyt wiele. Absolutnie mistrzowska jest w zasadzie cała kampania, gdzie bierzemy udział w rozbudowanym larpie i strzelamy z nerfa. Można kilka razy porządnie się zaśmiać z pomysłów, jakie mieli twórcy, na przykład motyw z niewidzialnością, czy budowanie potężnego potwora. Misji mamy około 35 i trzeba przyznać, że wiele z nich jest świetnie zaprojektowana i nie można narzekać na nudę. No ale gra to też zadania poboczne. Tak, gdy odblokujemy stół, na którym możemy przejmować interesy, otworzą nam się zadania poboczne. Każdy interes najpierw musimy kupić, a następnie wykonać szereg zadań z nim związanych. Od banalnych typu ukradnij 10 aut i przewieź do mechanika, po bardziej wydawałoby się ciekawe jak te, gdy pracujemy dla firmy zajmującej się usuwaniem zwłok. Choć brzmi to niezwykle interesująco, opiera się to na przejechaniu samochodem z punktu A do B, unikając policji. Ponownie wydaje się, że był tutaj potencjał, którego nie wykorzystano. Niestety tutaj w interesach znajdziemy też potężne zamulacze wysysające całą radość z rozgrywki. Na przykład 15 misji, gdzie musimy przewieźć odpady radioaktywne z punktu A do B. I tak, jest to tak interesujące jak brzmi. Po prostu jedziesz i nic się nie dzieje. Czarę goryczy dopełnia fakt, że każda ciężarówka jest umieszczona w odległym końcu mapy, więc tracisz czas podwójnie. Na dojechanie i potem powrót do miejsca startu. Ale żeby nie było, są fajne zadania, na przykład kilkanaście misji, w których trzeba zrobić fotkę danego materiału, z którego potem będzie można szyć ubrania czy przyozdabiać pojazd. Fajne, bo wykorzystując helikopter błyskawicznie lecisz, cykasz fotkę i do następnego, płynnie i bez zamulania. Również pozyskiwanie unikalnych furek jest niezłe, bo każda z nich ma jakąś właściwość, a przy tym dość intensywnie jesteśmy ścigani przez stróżów prawa. Słowem, coś się dzieje. Ale chyba najfajniejszy jest powrót przekrętu ubezpieczeniowego, gdzie rzucamy się pod fury, aby zebrać hajs za uszczerbek na zdrowiu. Z czasem uzyskujemy możliwość wysadzania pojazdów, na które lądujemy. Bardzo fajne zadanie, które sprawia masę radochy i bawi za każdym razem. Szkoda, że nie ma takich więcej. Ogólnie większość zadań opiera się albo na pojechaniu gdzieś i przytarganiu czegoś, albo walka z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma przeciwnikami, albo miks tych dwóch aktywności. Za każdy przejęty interes dostajemy pieniądze. Im więcej zadań wykonamy dla danego interesu, tym będzie wpadał większy hajs. Dodatkowo możemy pokonać kilka miejscówek gangów, aby dodatkowo jeszcze zwiększyć przychody. Pieniądze są potrzebne do kupowania kolejnych interesów, ale i do kupywania popierdółek pokroju ubiorów. I tutaj gra ma bardzo rozbudowany element ciuszków. Mnie to zupełnie nie bawi, ale jeśli masz syndrom kompulsywnego kupowania ciuchów, to tutaj jest twoje Eldorado. Każdy z elementów ubioru możemy dodatkowo modyfikować, dobierając kolory, jak i materiał, z którego są wykonane. Na mapie znajdziemy jeszcze znajdźki, skrzynie z dragami, których jest 125, ale ich zbieranie nie stanowi zbyt dużego problemu, a pojawiają się na mapie dopiero jak będziemy w pobliżu. Są tajemnicze maszyny, gdzie w każdej znajduje się jedna z 5 części do unikalnego pojazdu, no i jest jeszcze bardzo fajne robienie fotek przeróżnym przedmiotom. W momencie jak przejmiemy kościół, który zostanie bazą świętych,
danych, możemy go upiększać różnymi elementami. Aby je jednak zdobyć, musimy zrobić fotkę danego elementu w mieście i przyznam, że photohunting mnie wciągnął, zwłaszcza, że jest to powiązane ze zwiedzaniem różnorodnych lokacji. Możemy jeszcze odwiedzić knajpy, aby dać im niską ocenę w apce, co spowoduje wysłanie wrogiego gangu. Nie pytajcie o zależność, po prostu tak jest. Im gorsza ocena, tym walka będzie trudniejsza. Postać może awansować. Każdy poziom daje nam jedną na sztywno przypisaną perkę, którą możemy przypisać do dowolnego użycia. Maksymalnie możemy mieć dostęp do 4 takich perek. Po każdym 5. poziomie dostajemy perkę permanentną, na przykład zwiększenie zdrowia. Dodatkowo mamy coś, co się nazywa talenty i tutaj są kolejne perki, ale sloty za nie musimy odblokować za gruby hajs. Jeśli chodzi o lokalizację, gra ma polskie tłumaczenie kinowe i wypadło to całkiem nieźle. Podczas jazdy może przygrywać nam jedna ze stacji radiowych. Znanych utworów nie ma może zbyt dużo, choć wpadł mi w ucho Busta Rhymes, bardzo lubiane przeze mnie Tres Delinquentes czy rewelacyjny KRS-One Sound of the Police. Jednakże przyznam, że głównie słuchałem radia z folkowym, meksykańskim graniem na bandziolajkach i muzyki klasycznej. Tak czy tak, jakiś wybór muzyki jest. Z kolei jeśli chodzi o oprawę, no cóż, tutaj Volition się postarało, ale widzieliśmy już za dużo takich widoczków, aby się tym zachwycać. Niemniej jest na czym oko zawiesić. Gra ma cykl dnia i nocy, a zachody i wschody słońca nad górami na pustyni wyglądają świetnie. Niestety w kwestii rozdzielczości i trybów Volition trochę skiepściło sprawę. Na Xboxie mamy trybów kilka, ale tryb 4K ma tylko 30 klatek. W mojej opinii najlepiej grać na 1080p w wysokich detalach, ale no właśnie, to tylko Full HD. Właściciele dużych telewizorów mocno to odczują. Co ciekawe, mamy jeszcze 1080p w 60 ramkach i uwaga, 1440p albo z większą ilością ramek, albo z lepszą jakością. Tak czy tak, ogólnie brakuje mi trybu 4K 60, który byłby w tym wypadku idealny. Ukończenie gry zajęło mi około 30 godzin, ale nie wykonałem wszystkich zadań z przejętych interesów, bo przyznam szczerze, że zamulały i mi się nie chciało. Choć spoglądając na mapę wykonałem około 80% wszystkich zadań pobocznych. Saints Row bardzo mocno stara się wydłużyć czas rozgrywki, nie zawsze w dobry sposób. Jednak jeśli marzy Ci się odblokowanie absolutnie wszystkiego, zajmie Ci to pewnie i ponad 50-60 godzin. Saints Row wrócił na właściwe tory. Owszem, z pewnymi brakami, ale to jednak najlepsza część ze wszystkich, jakie wyszły. Pewnie kilka problemów zostanie wyeliminowane w jakimś nadchodzącym patchu. Jednak jest to otwarty świat, którego eksploracja jest przyjemna, co jest bardzo istotnym plusem gry. Kilka podstawowych elementów jest do poprawy, ale nawet mimo to Saints Row wypadło niezwykle smakowicie. Jeśli macie w pamięci głupkowatą część 4 i to Was odrzuciło, to reboot jest zupełnie inny i to powinno skłonić Was do spróbowania. Na pewno szaleństwo, które Volition wrzuciło do gry, jest bardziej stonowane, ale i tak pozytywnie się wyróżnia na tle np. takiego GTA 5. Do zobaczenia w Santo Ileso, szefie. Oby święci zdobyli rozgłos, uznanie i należny im szacunek. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany losowo przez algorytm YouTube'a.